To jest pralka Bosch Vario Perfect Seria 4. A to są zablokowane drzwiczki. Pokażę Wam dzisiaj, jak odblokować te drzwiczki i dlaczego to się akurat w tym modelu dzieje. Może w innych wygląda to podobnie. Przede wszystkim tutaj ręki nie da się raczej za bardzo włożyć. Jest zbyt wąski prześwit. Więc trzeba pozbyć się najpierw frontu. I wydaje mi się, że w większości modeli jest to możliwe. A żeby to zrobić, pod drzwiczkami powinny zdawać się takie zatrzaski zarówno po lewej, jak i po prawej stronie. Tutaj ze względu na drzwi nie mam dostępu, jeżeli chodzi o kamerę. I wystarczy te zatrzaski nacisnąć i wysunąć drzwiczki do góry. Przystępuję do demontażu drzwiczek. W zasadzie przedniej części szuflady. Tak jak mówiłem, są tutaj dwa zatrzaski. Trzeba wsunąć palec, nacisnąć trochę mocniej z prawej strony. I tak wyglądają drzwiczki po zdemontowaniu. To są te zatrzaski. W mojej sytuacji tutaj wygląda już nieco lepiej, bo można tam nieco bardziej zaglądać do środka. Mimo to nadal nie widać zbyt wiele, ale widać, że jest tam niebieski element, co blokuje otwieranie drzwiczek. I teraz jak się do niego dostać? W związku z tym, że nie mam tu za dużo narzędzi do dyspozycji, wpadłem na pomysł, że mogę spróbować patyczkiem do szaszłyków. Pewnie nada się też drut do robienia na drutach. Przesuwając to w przód i w tył, tego tu niestety nie widać prawdopodobnie. Ale tam jest taki niebieski element, który blokuje zatrzask. Dlatego wkładam patyczek pomiędzy ten element a drzwiczki. Lekko go przysuwam szufladkę do siebie, przez co tutaj robi się taka większa szpara. Pewnie tego dalej nie widać. I staram się wsunąć, o właśnie, patyczek pod drzwiczki. I tu już widzimy tak naprawdę, co powoduje problem. Powoduje ten ząb. Teraz możemy lekko go jeszcze nacisnąć i szufladka wychodzi. A teraz zobaczcie, dlaczego się to blokuje. Blokuje się to dlatego, że ten niebieski element został odwrotnie włożony. Mimo że on tutaj pasuje, znaczy w teorii nie pasuje, no bo chcąc popchnąć szufladkę, widać, że ten ząbek blokuje szufladkę, tak? Czyli tak nie powinno być, ale jeżeli popchniemy mocniej, to wejdzie. I nie trzeba jakoś specjalnie dużej siły do tego, żeby to weszło. Więc w tym momencie mamy znowu zablokowane drzwiczki. Odblokujemy je jeszcze raz. I zobaczmy, co tutaj trzeba zrobić. Ten element akurat w tym modelu, prawdopodobnie we wszystkich, ma tylko jedno położenie i to jest takie położenie, gdzie ten ząbek jest z tyłu drzwiczek, a z przodu jest wskaźnik poziomu płynu, bo to jest szufladka czy tam przegródka przeznaczona na płyn do płukania. Więc to musi być z przodu. Jeżeli to włożymy teraz do środka, drzwiczki otwierają się i zamykają bez problemu. Wystarczy więc teraz jeszcze zamontować front. Klik, klik. I proszę, problem z głowy.